Dzisiaj mamy niedzielę i mam w planie pozbierać trochę owoców, które rosną u nas na działce. Co? We saw them. Yes. Buongiorno, hej, hej. To jest, powiem wam, Asi, danie popisowe, tak jest. Bellissima. I tutaj taka ciekawostka, że jak będziecie we Włoszech mówić, że chcecie fig, to nie mówcie figi. A to wszystko na bruschettach. Tutto bene, delizioso, meraviglioso. Dziś drugi raz już przyjechałam w bardzo fajne miejsce. To zobaczcie, co tutaj jest. Wszystkie owoce właśnie pod wpływem temperatury. To ta słodycz, ten cukier naturalny, fruktoza w nich się karmelizuje i jest jeszcze lepszy. No i nie pozostaje mi dzisiaj nic innego, jak przerobić go na pyszny dżemik. Cześć, jesteśmy Asia i Przemek, witamy Cię w Kępie Marzeń. Jakiś czas temu kupiliśmy działkę na Sycylii na zboczu góry z budynkiem gospodarczym zwanym Magazino, który będziemy remontować, oraz przepięknym widokiem na morze. Zapraszamy Cię do śledzenia naszej włoskiej przygody. Dzisiaj mamy niedzielę i mam w planie pozbierać trochę owoców, które rosną u nas na działce. Głównie figi, bo już próbowałam i są naprawdę dobre. I mam plan na obiad właśnie związany z figami, to później wam pokażę. Ale jak gotowanie i jedzenie, to najlepiej w gronie przyjaciół. Przyjechaliśmy na lotnisko w Palermo. Przyjechaliśmy po Naszych przyjaciół. Tak, co? We saw them. Yes. Buongiorno, hej, hej. Siemaneczko. Proszę pomachać tutaj do widzów. To jest, powiem wam, Asi, danie popisowe, tak jest. Przepyszne. Jak? Przepyszne, nie? Cudowne. Figi, gorgonzola, pistacje i grzaneczka. No, zobaczmy, Monika, jak ty ocenisz? Bellissima. Naprawdę pyszne, ale wróćmy do tego, jak to Asia ugotowała. Odwiedzili nas na naszej działeczce Monika z Michałem. Zaczynamy od winka i od zbioru, bo Idziemy na figową imprezę. Tak, na figową imprezę. I tutaj taka ciekawostka, że jak będziecie we Włoszech mówić, że chcecie fig, to nie mówcie figi, bo Figa, nie mówcie figa, bo figa to muszelka. tylko figo. Figo. Tutaj w dół, chodźcie. Tutaj, tędy. Tak. Czyli jest figa i penę. Si, figa i penne, grande. I taka atrakcja, że idziemy sobie pozbierać fig, a później sobie zjemy. Asia zrobi te pyszne z gorgonzolą i z grzaneczkami w pięknych okolicznościach przyrody. Tu będzie trzeba dużych chłopców chyba. No jest. O, czekaj, no mamy to. Mamy to. Rwi. Jest nisko. Jest nisko, mamy to. Wyjadamy przez jakieś... O, tam to chyba nie dosięgnę. No Misiu, weź, urwij tę figę. Z ogonkiem najlepiej, no urwę. O. Jest. Proszę, tutaj zobacz, też właśnie przy tobie. Co to za figowy? Gdzie to za figowy kotek? Ty Gleśku, ty mój. Puma. No, daję. Co? Koper? Koper dziki. Wszystkie można, które są dojrzałe, to wszystkie trzeba zerwać. Figi pozbierane. Figi pozbierane. Dziowana, opowiadaj, co dzisiaj będzie, co dzisiaj serwujesz. Dzisiaj specjalność kuchni, mamy giovany, będą smażone figi z gorgonzolą oraz pistacjami, a to wszystko na bruschettach. Tutto bene, delizioso, meraviglioso. I co jeszcze będzie? Carbonara będzie. Będzie carbonara, dużo białego wina, molto vino bianco I będzie też kiełbasa, i kiełbasa śląska po polsku. Z ogniska. Dokładnie.
A to przepis na figi dla Was, testowany kilka dni wcześniej. Okej, więc dzisiaj obiad będzie z sycylijskich darów. Zerwane przed chwilą figi. Do tego one będą delikatnie zasmażane na patelni, na oliwie z oliwek, którą, uwaga, też dostaliśmy od Moniki. Poratowała nas swoją własną oliwą z oliwek, więc to żadna sklepowa. Więc z jej oliwek rosnących tutaj parę kilometrów stąd. Figi nasze, tu są pistacje, więc będzie posypane jeszcze to wszystko pistacjami. I mój ukochany ser, czyli gorgonzola, pikantne, jak widzicie, nawet proponują, żeby jeść z figami. A to wszystko, czyli to wszystko smażone, będzie podawane na grzankach z polskiego chlebka żytniego, bo tutaj jakoś na razie nie znalazłam takiego dobrego, ciemnego chleba, który by nam smakował. Dobra, to zaczynamy od tego, że zrobimy grzaneczki na odrobinie oliwy. Jak widzicie, kuchnię mamy już po małym upgrade'zie, ale to zupełnie innym filmie. Nagrzewamy patelnię, dosłownie kapeczkę oliwy, tak tylko, żeby nam się potem chlebek troszkę zarumienił. Ok, czekamy, aż nam się patelnia dobrze rozgrzeje i oliwa. Tutaj to nie jest smażyć na oliwie, pytałam, więc wszystko można z oliwą robić, także na niej smażyć. Więc poczekamy, jak się wysmaży, a ja teraz, jak Makłowicz, powinnam Wam opowiedzieć tutaj o historii, okolicy, o tym... Nie, dobra, nie będę mówić. I chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego upgrade'u kuchni. Wiem, gdzie co jest dokładnie, nic mi się tutaj nie wala. No i przestrzeń nad kuchnią stała się bardziej takim miejscem do eksponowania ładnych rzeczy. Chyba tak pieszczotliwie nazwę go Giuseppe, pan rolnik. No bo w sumie tutaj dwóch rolników, jakich znamy, to jeden i drugi ma na imię Giuseppe, więc to będzie pan Giuseppe. A skąd obraz? A obraz został przywieziony z Polski, ponieważ, tak jak już Wam mówiłam wcześniej, Przemek, zresztą ja chyba też, nie chcemy jeździć do Palermo, bo jest to bardzo ciężkie dla nas przeżycie, jeśli chodzi o jazdę samochodem. W związku z czym właśnie wszystkie takie starocie, które chcę mieć tutaj, żeby to był taki klimacik w tym naszym kiosku. Zaczęłam kupować w Polsce w Galerii Staroci w Mleczkowie koło Radomia. Polecam bardzo serdecznie. Dziś drugi raz już przyjechałam w bardzo fajne miejsce. To zobaczcie, co tutaj jest. Tu jest taki sam, a nawet lepszy, bo nie trzeba walczyć o życie na drodze. Taki skład właśnie ze starociami. Tutaj głównie to są starocie ze Skandynawii, także serdecznie polecam. A ponieważ mieszkaliśmy przez wiele lat w Radomiu, to jak najbardziej to odkrycie jest dla nas bardzo pozytywne i kupiłam tu dzisiaj już parę rzeczy, parę dodatków, ale to zobaczycie na pewno już w filmie, w którym pokażę, co z tych rzeczy wyląduje w naszym wakacyjnym domku. I coś jeszcze przywiozłaś stamtąd? Tak, przywiozłam kilka rzeczy. Przywiozłam taki piękny metalowy talerzyk, który jest też w tych pięknych kolorach, takich właśnie zielono-brązowych. Tutaj w tym też się zakochałam, jak tylko zobaczyłam, to jest moździerz z zielonego marmuru. No, piękny jest. Oczywiście świeczniki też są stamtąd. Pan Giuseppe. Czuję, że patelnia jest już gorąca. W związku z czym najpierw wjadą 2 kromeczki chleba. Troszkę, żeby tego oleju złapały. A potem na tą już rozgrzaną patelnię, jak nam się zesmażą te grzanki. Pozdrawiamy Martę. Zesmażą, nie jajka. To na tej samej patelni będę dalej właśnie smażyć na większej ilości oliwy i odrobinę masełka, bo masełko ma ten smaczek. Będę dalej robić figi z gorgonzolą i już się nie mogę doczekać. Asia sobie smaży grzanki. Już figi, ser, masełko czeka. A nasz Benio, zobaczcie, jak chłopak się tutaj chilluje. Przygrzało nam się tutaj, przyrumieniło. W
związku z tym znowu nalewamy oliwę. Tym razem dodamy jeszcze troszeczkę masełka. Dzięki oliwie ono się nie będzie tak palić, jak się wymiesza oliwę z masełkiem, bo tak to masło by nam się od razu spaliło. Widzicie, tak jak tutaj nie jest połączone. Figi kroję na pół i smażę je na masełku z oliwą. Niepryskane. Niepryskane, ekologiczne. Tutaj nam się cała ta słodycz z nich uwolni. I uzupełnimy ją o słoność i pikantność gorgonzoli. Więc taki super miks właśnie smaków i posypiemy jeszcze troszeczkę pistacjami. Długo smażysz? Nie, parę minut. Tak tylko, żeby dosłownie się odrobinkę zrumieniły. Ci co wiedzą jak się, albo po prostu troszkę więcej gotują, to wiedzą, że wszystkie owoce właśnie pod wpływem temperatury, to ta słodycz, ten cukier naturalny, fruktoza w nich się karmelizuje i jest jeszcze lepsze. Jak pysznie by to też smakowało na pewno ze smażonymi gruszkami. Takie smażone figi też na pewno będą pyszne. Co myślisz, Przemek? No, myślę, że tak. Już pachnie to naprawdę, Pewnie, powiem wam, że... pewnie, na pewno. Czas pokaże, zobaczymy. I teraz pytanie do Was. Kto to powiedział? Napiszcie w komentarzu. Masełko też mi się wydaje, że tu zrobi robotę. Masełko, owoce. Masełko to do wszystkiego robi robotę. Masełko, czosnek, Tak. petruszka. Cebula. Moja ulubiona moje słodycze. I kiełbasa. Kiełbasa, tak. To ze słodyczy moich to ulubione. Teraz kroję serek i takie kwadraciki będziemy układać właśnie na gorących figach, żeby nam się tutaj to wszystko pięknie rozpuściło, bo gorgonzola też ma to do siebie, to najlepiej smakuje na ciepło. Kto jest głodny, niech zostawi komentarz. Albo łapkę w górę najlepiej. Moja Joanna kochana bardzo dobrze gotuje. Zawsze się śmiejemy, jak prowadzę nasze kursy stolarstwa, toczenia w drewnie, to kursanci zawsze mówią: super fajny kurs, Przemek, ale Asia jak gotuje. Zawsze chwalą właśnie nasi kursanci Asi kuchnię, bo no, trzeba przyznać, że naprawdę bardzo smacznie gotuje. Sama gorgonzola ma taki bardzo intensywny smak. Właśnie jest mega słona. No i dla niektórych śmierdzi. Ale myślę, no nawet wiem, że połączenie z tym masełkiem, z tą słodyczą będzie zajebista. Nasze figi już powoli zaczynają się rozpływać, tak jak i serek na nich. W związku z czym teraz delikatnie to wszystko posypię pistacjami, które też są produktem typowo sycylijskim. Tutaj wszystko jest tak z pistacjami. Mortadella z pistacjami, pizza z pistacjami, także tu się je pistacje i na słodko i na słono. Bo także orzechy pod wpływem temperatury właśnie wydobywają z siebie ten najlepszy smak. Bierzemy drewnianą łyżeczkę. O, ale się zrobił soczek. Dobra. Starczy, bo już się nie mogę dokończyć. Na każdą. O, tutaj grzaneczkę. No od rana za tobą chodziły te figi. Tak, od rana już tutaj Przebierałaś nogami. Tak, czekałam, aż pójdę je nazrywać. Zaraz jeszcze pobiegnę do ogródka i zaraz coś przyniosę z ogródka też. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że no to włoskie jedzenie no nie jest najlżejsze. Właśnie dużo jest tutaj serów, słodyczy, tak, no to potrafi być tłuste, ale
u nas na działce także rośnie lekarstwo na takie przypadłości, to znaczy włoski koper. W związku z czym mogę sobie też wyskoczyć do ogródka i taką herbatkę z włoskiego kopru zrobić na trawienie. Ale teraz trochę popieprzyłam jeszcze dla smaku. A teraz chodźcie ze mną jeszcze. I tutaj dosłownie za rogiem rośnie mi dzikie oregano. Pięknie pachnie. Będzie także ładnym przybraniem naszego dania. Jeszcze jedną rzecz muszę Wam pokazać. Mamy wyjątkowych kursantów, tych, którzy przyjeżdżają do nas właśnie na kursy i chwalą moją kuchnię, albo kupują także nasz kurs online. I ja mam tutaj serdeczne podziękowania dla Tomka z rodziną, który na ostatnim kursie, na którym był u nas, sprezentował nam taki oto piękny nóż, ręcznie robiony przez jego kolegę, jeszcze z taką piękną dedykacją, więc Tomku, nóż jest na miejscu. Pomarańczy na razie nie tnie, ale tnie super figi. Jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy za taki indywidualny i osobisty prezent. To nas bardzo wzrusza. Myślę, że prezentuje się pięknie. Gdybym była w domu, to jeszcze dałabym kapkę octu balsamico, takiego gęstego kremu balsamico, który daje jeszcze taką zarąbistą cierpkość. I także no nie pozostaje nic innego, jak to spróbować. I czy będzie krokante, i czy będzie molto gusto, to zobaczymy. Przepyszne, nie? Cudowne. Bellissima. Dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody zaczynamy bardzo miło niedzielę, piękny kolor morza i jemy sobie na śniadanko kaki, które dostaliśmy od Moniki. Dziękujemy, Moniko, smaczne. W smaku takie arbuzo opuncje, ale bardzo dobre, także polecamy. Bardzo dobry, słodki, ale nie za słodki owoc. Dziś kolejny piękny dzień, na Sycylii bardzo gorący, a dzisiaj zajmiemy się dalszymi przetworami owocowymi z tutejszych owoców rosnących na Sycylii. Dzisiaj w roli głównej będzie kaki. I wczoraj mieliśmy piękną niespodziankę, bo jak wróciliśmy do domku z działki Sary i Luki, to ten kosz na nas czekał. No i nie pozostaje mi dzisiaj nic innego, jak przerobić go na pyszny dżemik. Widzicie, one są już tak dojrzałe, że po prostu same z siebie pękają. Także będziemy robić sycylijskie przetwory. Nie złapałam tutaj największej kaki, którą mam w domu. Przemek pokazywał. Może mi się jeszcze uda. Najbardziej dojrzała i soczysta. Ja jestem głupia? Kto pokazywał kaki? No. Tak. Kaki już, koszyk z kaki w kuchni. Mają ładniejsze nazwy, bo tam mnie trochę śmieszy. Zaraz Wam powiem, jak inaczej się też nazywają te owoce. Kaki to inaczej także hurma, hebanek, hebanowiec, szaron, szarona, persymona. Także ma bardzo wiele nazw. No a chyba nas najbardziej interesuje to, że to należy do rodziny Hebanowatych, tak. Więc chyba musimy przetestować jakąś gałązkę, poprosić od Moniki albo Sary i Luki. Więc staramy się tutaj na Sycylii, żeby odnajdować ciekawe gatunki, które mogłyby przydać się do pracy z drewnem, no i tworzenie z nich fajnych jakichś projektów. Także bardzo fajna, ciekawa informacja, że to jest z rodziny hebanowatych. No, mamy już kawałek oliwki, to teraz będziemy mieć plan, żeby zdobyć kawałek hebanowca. Słoiczki też już gotowe. Zaraz tu ustawię sobie kamerkę i będziemy gotować. W przepisie znalazłam, że trzeba je obierać ze skórki,
One są takie delikatne, że dosłownie wystarczy je rozkroić i ta skórka tutaj odchodzi. Widzicie, już są. I wycinam tutaj taki biały kawałeczek i resztę do rondelka. Dżemik się gotuje. Dodałam cukier i trochę erytrolu. I dodałam także sok z cytryny. Bo kaki w swoim smaku jest takie słodkie, ale trochę mdłe. Smak cytrynki, cytrusa tak bardziej podkreśla. Myślę, że podkręci ten smak, także czekamy. Teraz musi się odparować ta duża ilość wody, która jest w środku. Dziś mamy dzień następny od momentu, kiedy zaczęłam robić dżemik, ponieważ wczoraj dodałam trochę takiego cukru żelującego, ale okazało się, że on ma w sobie dużo też kwasku cytrynowego i właśnie soku z cytryny, a ja już dodałam sok cytrynowy i wyszedł mi trochę zakwaśny ten dżem. W związku z tym dzisiaj musiałam pojechać do sklepu, dokupić cukru i tym sposobem zagotować jeszcze raz. Wyjęłam ze słoiczków, bo stwierdziłam właśnie, że jest zakwaśny i dzisiaj nalewamy jeszcze raz. Dżem popakowany w słoiczki. Zostało mi takie pół kubeczka. W związku z tym muszę przetestować dżem. A kto jest najlepszym testerem zawsze w domu? Mąż. Także zobaczymy, jaką on wyda opinię. Idę. Mężu, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Musisz przetestować dżem. Zrobiłaś w końcu? W końcu zrobiłam tak. Przy drugim podejściu był zakwaśny i teraz przyszedł czas na testy. No teraz to smakuje jak dżem. Nie ma tej cierpkowatego smaku. Aha, cierpkości. Mhm. Dobra? Będziesz jadł z croissantami? No, powiem ci, że pasuje. Także gratuluję, żona. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Michał z Moniką hodowali różne gatunki i teraz mamy farta, bo akurat zajmują się naszą różą, która przyschła, oceniają i poprzycinają tam, gdzie trzeba, także fajnie mieć znajomych. Dzisiejszy wieczór z Moniką i Michałem kończymy polskim akcentem, ogniskiem i kiełbaską z ogniska. I Luka z Lucze przyjechali do nas i próbują polskich smaków. Luka, is good? Yes, absolutely. Very, very good. Lucia, do you want some more? Lucze, do you like? Zasycie? Okej. Super, is shy. Ale zasmakowało, także naprawdę fajnie. Także łączymy polskie i włoskie klimaty przy ognisku. Super spotkanie z przyjaciółmi, ze znajomymi. O to w życiu, kochani, chodzi. Pozdrawiamy. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie kupujemy drzewka. Idziemy po kolejne drzewka owocowe. Zobaczcie, dzisiaj ta woda jest naprawdę przepiękna. Bougainville są też. I słuchajcie, i banany, i mango, i granaty. Wszystko jest naprawdę. Awokado. I want this. Poczekaj. Rozliczymy się i Mogę. Jestem po prostu so excited. Więc dzisiaj chciałem Wam przedstawić super propozycję do spędzania czasu w inny sposób niż tylko przy telefonie. Asia już powoli schodzi z drzewkami, jak widzicie. No i będziemy sadzić je tam w tym miejscu. Chyba mamy to.
Dalej mamy mandaranci. Tam mamy jedną cytrynkę, tu drugą cytrynkę. Także Giovanka, nasze ostatnie drzewko mango. Jak oceniasz? Podoba Ci się?